Schopenhauer. Erystyka. Jak wygrać każdy spór? Ludzie łagodni i unikający konfliktów być może nie mają czego szukać w polityce, ale w sporze mogą osiągnąć swoje cele bez ośmieszania oponenta i wykazywania jego niekompetencji. Do tego służą niekonfrontacyjne taktyki obrony, takie, które nie wyglądają na atak. Jedną z nich jest przemilczenie ataku i powrót do tematu rozmowy. Schopenhauer zauważa, że nie ma potrzeby odpowiadania na absurdalne argumenty, gdy oponent się nimi ośmiesza. Jednak, jeśli jego absurdalna argumentacja może trafić do słuchaczy, to należy na nią odpowiednio zareagować. Na przykład można wskazać na wyjątek od generalizacji, ale bez ośmieszania rozmówcy, podobnie jak wtedy, gdy kogoś pocieszamy. Don't you want to marry me? I'm going to marry Melanie. But you can't, not if you care for me. Moje życie to same porażki. Mylisz się. Przecież jesteś cenionym specjalistą w swojej dziedzinie. Masz wspaniałą rodzinę. I love No a to tylko mała część sukcesów, za które cię podziwiam. Uogólnienia powstają przez użycie mocnych kwantyfikatorów tam, gdzie należy użyć kwantyfikatorów słabych. Dlatego można podważyć uogólnienie, pokazując, że mocny kwantyfikator nie pasuje do sytuacji. Przełapałam cię na kłamstwie, więc zawsze kłamiesz. Dobrze przyłapałaś. Więc czasem kłam. Ale nie możesz wiedzieć tego, czy robię to zawsze. You're afraid to marry me. Najbardziej chyba pokojowym sposobem obalania uogólnień są pytania, przy pomocy których naprowadzamy rozmówcę na tezę, na której nam zależy. Wtedy nie głosimy jej, ale tak zadajemy pytania, by nasz rozmówca sam doszedł do wniosku, o który nam chodzi. Tę metodę stawiania pytań Sokrates nazywał majeutyczną i stosował w dydaktyce. Jeśli użyjemy pytań do korekty kwantyfikatorów, to nie powinno ośmieszyć rozmówcy, dlatego ten sposób jest mało konfrontacyjny. Na niektórych członkach waszej partii spoczywają poważne zarzuty. A to znaczy, że nie jesteście wiarygodni dla wyborców. Mówi pan o kilku osobach. Skąd pan bierze wnioski o wszystkich członkach naszej partii? Pytania mogą pełnić terapeutyczną rolę, gdy pomagają rozmówcy coś zrozumieć. Ludzie są niewdzięczni i fałszywi. Wiem to. No tak, bo ci, z którymi siedzę w biurze, no to tacy właśnie są. Dokładnie tacy. A ile osób siedzi z tobą w biurze? No u mnie to jest 5 osób. A ile pracuje w całej firmie? Chyba z 200 osób? A znasz bliżej tych pozostałych? Nie znam. To może nie wszyscy? Wiesz, ludzie tak uwielbiają seriale jak my. To skąd możesz wiedzieć, że pozostali są niewdzięczni i fałszywi? Tego nie wiem na pewno. No ale myślę, że pozostali to są podobni do tych, z którymi pracuję. A czy ja jestem niewdzięczny i zły? No ty to wyjątek. Jesteś moim kochanym mężulkiem. Skoro już jest jakiś wyjątek, to może jest więcej takich osób. Wiesz, że na Ziemi mieszka już chyba z 8 miliardów ludzi? Co z tego? No jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród 8 miliardów ludzi wszyscy są tacy jak te 5 osób, o których mówiłaś? No tak, no. Niewielkie. No dobrze. Powinnam powiedzieć, że tylko niektórzy ludzie są niewdzięczni i źli. Taktykę pytań można wykorzystać do skalowania prawdopodobieństwa uogólnień. Służą temu pytania kontrolne, przy pomocy których zdobywamy od oponenta wiedzę. Taktyka jest elegancka, bo stosując ją odwołujemy się do słów rozmówcy i tylko wyciągamy z nich wnioski. Oponent więc nie ma podstaw, by je podważyć. Wasze produkty są wadliwe, co wykazała kontrola. A ile produktów sprawdzono w trakcie kontroli? 500. A ile okazało się wadliwych? 3. Więc ryzyko tego, że pozostałe nasze produkty są wadliwe, jest jak 3 do 500. Zgadza się pani z tym? To jest bardzo małe prawdopodobieństwo.
Niekonfrontacyjne taktyki obrony mają tę zaletę, że nie eskalują konfliktu. Nie wykazują, przynajmniej wprost, niekompetencji rozmówcy i błędów w jego rozumowaniu. Podsumowując, można zignorować uogólnienie, gdy jest absurdalne. Można je podważyć, wskazując na przykład lub sugerując zmianę kwantyfikatora. Warto przy tym korzystać z pytań.